Cześć! Ostatnio zajmowałem się głównie starymi, zabytkowymi odkurzaczami ręcznymi montowanymi na drewnianym drążku z workiem na pył umieszczonym na zewnątrz. Pokazywałem m.in. niemiecki odkurzacz Electro Baby, pokazywałem też tego polskiego skrzata. A dzisiaj mam inny, ciekawy, rzadki eksponat z tego samego gatunku niewielkich urządzeń gospodarstwa domowego. To jest odkurzacz Syrenka, wyprodukowany w roku 1959 przez Stołeczne Zakłady Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Warszawie. O tych zakładach nie znalazłem dotychczas praktycznie żadnych informacji, nie ma po nich śladu w znanych mi archiwach. Szukałem też w starych książkach telefonicznych, m.in. w warszawskiej książce telefonicznej z 1955 roku, niestety bezskutecznie. Prawdopodobnie zakłady zostały albo zlikwidowane gdzieś na początku lat 60., albo przyłączone do jakichś innych warszawskich zakładów produkcyjnych. Tak więc ponownie mam do Was prośbę o pomoc w ustaleniu, gdzie na przełomie lat 50. i 60. mieściły się Stołeczne Zakłady Sprzętu Gospodarstwa Domowego, kiedy powstały i co się właściwie z nimi stało. O odkurzaczu Syrenka istnieje także bardzo mało informacji. Na pewno jeden egzemplarz z roku 1961 znajduje się w zbiorach Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Jego fotografie i skany w 3D obejrzeć można na portalu zasobynauki.pl. W wyszukiwarce na tej stronie wystarczy wpisać słowo odkurzacz. Raz albo dwa widziałem też takie niekompletne odkurzacze na portalach aukcyjnych. Ten odkurzacz wydaje się niemal 100% kopią przedwojennego niemieckiego odkurzacza Vorwerk Kobold model T z około 1935 roku. Spójrzcie na kilka fotografii, które znalazłem w Wikipedii. Praktycznie jedyną różnicą pomiędzy Koboldem a Syrenką jest logo na bakelitowej obudowie. Wiem, że modele Kobolda produkowane były w Niemczech Zachodnich także po wojnie, nawet jeszcze w latach 50. Jednak czy ten polski odpowiednik powstał na bazie jakiejś legalnej licencji, nie wiem. Trzeba pamiętać, że to były lata 50. i kontakty gospodarcze z Zachodem, a zwłaszcza z Niemiecką Republiką Federalną, jak wtedy mówiono, były ograniczone. Nie było nawet ambasady Niemiec Zachodnich w Polsce. Pierwsze zachodnio-niemieckie przedstawicielstwo handlowe, o ile wiem, powstało w Warszawie dopiero w 1963 roku. Przyjrzyjmy się może z bliska tabliczce znamionowej na tym odkurzaczu. Zrobię także jej zdjęcie i pokażę Wam w zbliżeniu. Znajduje się tutaj okrągłe logo Stołecznych Zakładów Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, co po tej nazwie oznacza skrót PT. I tutaj na etapie montażu tego nagrania chciałbym od razu zrobić jedno uzupełnienie. Przyszło mi do głowy, że skrót PT prawdopodobnie oznacza Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego. To było takie określenie stosowane w odniesieniu do tak zwanej drobnej wytwórczości. Jest numer seryjny 2401, jest oznaczenie typu odkurzacza OL1, jest napięcie, jest moc 110 W, data produkcji 59 rok, jest jakiś stempel prawdopodobnie kontroli technicznej i jest cena detaliczna odkurzacza 900 zł w roku 1959. Odstawiłem na chwilę Syrenkę i z ciekawości sprawdziłem, ile w roku 1959 kosztował odkurzacz Gamma 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarstwa domowego. Tabliczka jest troszkę zatarta, ale wydaje mi się, że to jest albo również 900 zł, albo 800 zł. Pytanie, które z tych urządzeń było wydajniejsze i oferowało większe możliwości. Moc Gammy 2 wynosiła 130 W, worek na pył był z pewnością mniej pojemny, natomiast obydwa urządzenia, Syrenka i Gamma 2, miały możliwość podłączenia dodatkowo na przykład suszarek do włosów. Pokazywałem to już nawet w jednym z poprzednich nagrań. Z 1959 roku pochodzi także ten w porównaniu z Gammą 2 czy Syrenką ogromny odkurzacz Alfa 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Na pewno był on w porównaniu z tymi mniejszymi odkurzaczykami silniejszy, wydajniejszy.
miał silnik o mocy 400 W, miał spory worek na kurz, a jego cena w roku 1959 wynosiła 950 zł, czyli był jedynie o 50 zł droższy od tego malutkiego odkurzacza Syrenka. Trzeba pamiętać, że 900 czy 950 czy nawet 800 zł w roku 1959 to była większa część przeciętnej miesięcznej pensji. Później pokażę akcesoria do odkurzacza Syrenka, ale najpierw chciałbym go rozkręcić. Ten odkurzacz początkowo działał, potem zauważyłem, że szwankuje mu przełącznik. Wypadło z przełącznika kilka części, które postaram się ponownie złożyć, choć nie wiem, czy czegoś nie brakuje. Jeżeli nie uda mi się naprawić oryginalnego przełącznika, spróbuję na razie podłączyć ten odkurzacz z pominięciem przełącznika. Najpierw zdejmijmy trzonek. W środku znajduje się stosunkowo niewielki silnik. O oryginale, czyli o niemieckim odkurzaczu Kobold, czytałem, że został on skonstruowany przez firmę Vorwerk, istniejącą zresztą do dzisiaj i dalej produkującą odkurzacze, która powstała w 1883 roku. Zajmowała się na początek produkcją dywanów i tkanin obiciowych, a na początku XX wieku zaczęła produkować gramofony. I dopiero około 1930 roku złożyła wniosek o patent na produkcję odkurzacza, pierwszego modelu odkurzacza Kobold, wtedy jeszcze w metalowej obudowie, który na początku miał tutaj wmontowany właśnie silnik pierwotnie pochodzący od gramofonu. Tak wygląda górna część obudowy z na razie odłączonym włącznikiem. Silnik bardzo przypomina silnik od skrzata, który pokazywałem Wam wcześniej. Spróbuję cały ten silnik wyjąć z obudowy. Trzeba go tutaj delikatnie podważyć, tak żeby nie uszkodzić bakelitowej obudowy. Malutki, bardzo płaski silnik, który faktycznie wyobrażam sobie, że mógłby być kiedyś używany do napędzania gramofonów. I tutaj mała niespodzianka, na tym silniku jest tabliczka znamionowa z logo producenta WZSE Warszawa. To są te same zakłady, które wyprodukowały silnik do odkurzacza Skrzat, który pokazywałem w poprzednim nagraniu. Nie byłem wtedy i nie byłem jeszcze pewien, o jaką wytwórnię tutaj chodzi. Prawdopodobnie warszawskie zakłady silników elektrycznych. Podejrzewałem w poprzednim nagraniu poświęconym Skrzatowi, że chodzi o późniejszy warszawski Wamel, czyli warszawskie zakłady maszyn elektrycznych, ale do tej pory jeszcze tego nie wiem. Jeżeli to wyjaśnię, umieszczę to w opisie do tego nagrania. Jest tutaj także data produkcji silnika, rok 1959, czyli dokładnie tak samo jak data na odkurzaczu. Typ S01, numer seryjny 5588. No i tutaj widzę moc 60 W, w przeciwieństwie do tego, co napisane jest na
tabliczce znamionowej na odkurzaczu 110 W. Ta szczotka w porządku. Druga szczotka także w porządku. Przyniosłem tradycyjnie pędzelek do przeczyszczenia tego silnika. Tutaj przy okazji dobrze też widać kable zasilające grzałkę, czyli suszarkę do włosów. Postaram się to pokazać później. Silnik mogę wmontować z powrotem w obudowę. Silnik jest w tej chwili podłączony z pominięciem włącznika, czyli teoretycznie powinien działać. Możemy to od razu sprawdzić. Uwaga. Działa bardzo fajnie, wydawało mi się, że minimalnie iskrzy przy jednej szczotce, ale być może jak ją wyjmowałem i wkładałem, to ona mogła się na przykład obrócić i musi się jeszcze troszeczkę dotrzeć. Odstawię na razie odkurzacz i spróbuję rzucić okiem na ten przełącznik. Tutaj mam kilka elementów, które mam wrażenie, że z niego poprzednio wypadło. Przełącznik mam wyjęty, tak to wygląda. Bardzo przepraszam, ale ja na podstawie tych zachowanych części nie bardzo jestem w stanie odtworzyć zasadę działania tego przełączniczka. Muszę znaleźć w internecie gdzieś jakiś schemat albo zdjęcie podobnego działającego, złożonego przełącznika, może nawet podobny oryginalny przełącznik. Także na razie zmontuję ten odkurzacz tak jak on jest, z podłączeniem pomijającym przełącznik. Chciałbym Wam pokazać, jak on działa, natomiast tym zajmę się oddzielnie. Na pewno nie będę chciał tutaj montować jakiegoś innego, późniejszego. Chciałbym, żeby został albo ten oryginalny, albo w każdym razie identyczny z podobnego okresu, z końca lat 50., początku 60. Pokażę Wam jeszcze akcesoria, które otrzymałem razem z tym odkurzaczem.
Kupiłem go, nawiasem mówiąc, w podwarszawskim Raszynie. Niestety nie wiem, jaka była jego wcześniejsza historia, czy był od dawna w rodzinie poprzednich właścicieli. Niestety nie było okazji o to wszystko zapytać. Otrzymałem razem z nim takie dwie ssawki. Ta jedna niestety już zupełnie zużyta. Jest także nagrzewnica, czyli suszarka do włosów. Pokażę Wam, jak to działało. Tutaj na dole zamiast tego uchwytu na ssawki można było zamontować podstawkę, przykręcić dwie śruby, postawić odkurzacz, zdjąć worek na pył i zamontować suszarkę do włosów. To już pokazywałem w nagraniu poświęconym suszarkom stosowanym z odkurzaczami. Identycznie było w przypadku odkurzacza Vorwerk Cobalt. Nawet ta suszarka do włosów czy grzałka wyglądała praktycznie identycznie. Takie suszarki, tak jak czytałem, można było wykorzystywać także do innych zadań, na przykład do suszenia prania lub w ogóle do innych prac, w których potrzebne było ciepłe powietrze. Słyszałem nawet, że można było w ten sposób rozmrażać lodówkę, czy nawet podgrzewać, czy ogrzewać małą domową hodowlę kurczaków. Data produkcji grzałki 59 rok, numer 480, chyba pierwszy albo drugi, 400 watów. 220 V, stołeczne zakłady sprzętu gospodarstwa domowego PT. Zobaczmy działanie tej suszarki. Podstawka jest skonstruowana w ten sposób, że pozwala odkurzaczowi zasysać powietrze. Niestety nie mam tutaj przy sobie termometru, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że ta suszarka rzeczywiście całkiem solidnie grzeje. W komplecie jest też także taka duża, dodatkowa szczotka do czyszczenia podłóg. Można było ją również wygodnie zamontować na dole odkurzacza. Ten sposób montażu pozwalał też na ustawienie tej ssawki w dowolnej pozycji. Zamontuję znowu worek na kurz, który tylko się tu wsuwa. Zamontuję z powrotem drążek. W tej chwili ten worek prowizorycznie trzyma się na agrafce. Tak było w momencie, kiedy kupiłem ten odkurzacz. W oryginalnych odkurzaczach Cobalt niemieckich widziałem, że tutaj od tego ucha na drążku do worka poprowadzony był taki cieniutki łańcuszek. No to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka o całkiem fajnym odkurzaczu Syrenka z 1959 roku. Przyznaję, poległem dzisiaj na tym przełączniku od tego odkurzacza. Muszę znaleźć jakiś schemat, muszę sobie zobaczyć, jak to było zbudowane. Muszę zobaczyć, czy tam czasami nie brakuje jakiejś części, ale na pewno nie odpuszczę i pokażę Wam efekty tych prac. Najważniejsze, że sam ten odkurzacz przynajmniej na razie działa. Jeżeli zetknęliście się z jakimiś innymi urządzeniami wyprodukowanymi przez stołeczne zakłady sprzętu gospodarstwa domowego w Warszawie pod koniec lat 50. czy na początku lat 60., dajcie proszę koniecznie znać. W jednym z następnych odcinków na pewno będę chciał się zająć tym odkurzaczem Alfa 2, również z 59 roku. Mam go od niedawna, bardzo się z niego cieszę. Chciałbym bardzo zobaczyć, jaki silnik w nim jest zamontowany. Także bardzo dziękuję jeszcze raz, do następnego razu, a ja teraz spróbuję jeszcze troszeczkę tą syrenką poodkurzać.